Cześć, jestem Piotrek, wy jesteście na kanale Moto Tracker i dzisiaj porozmawiamy sobie o byciu w czarnej dupie. To nieistotne, że właśnie próbuję naprawiać ten skuter. Nie wychodzi mi to naprawianie, ale dzisiaj film nie o tym. Dzisiaj film o tym, że gdyby nie pewne jedno urządzenie, to naprawdę byłbym w czarnej dupie. Mianowicie chciałem Wam zaprezentować coś takiego. Jest to urządzenie dostarczone mi przez firmę Allpowers. Zimno. Firma Allpowers dostarczyła mi R600. Co to tak naprawdę jest? To światło, które tu widzicie, jest właśnie dzięki temu małemu ustrojstwu. Mianowicie jest to nic innego jak dosyć kompaktowy powerbank, ale niezwykły powerbank. Mianowicie jest to urządzenie, które ja głównie wykorzystuję w moim garażu, do którego mam problem z podłączeniem instalacji elektrycznej. Nie ma w tym garażu po prostu prądu. To jest dla mnie zbawienie. Dlaczego? Dlatego, że do tego urządzenia możecie podłączyć sobie, do tego powerbanku, macie dwa gniazdka. Podłączacie tutaj jakie chcecie urządzenia po 220 i chodzą. Czy to jest czajnik, czy to jest wkrętarka, czy to jest to takie co do cięcia. Obojętnie. To działa. Mamy tutaj gniazdo zapalniczki 12V. Mamy tutaj jakieś tam światełko. Mamy tutaj szybkie ładowanie USB-C 100W. Mamy tu dwa standardowe porty USB 3.0. Także jak widzicie całkiem sporo. Dodatkowo mamy tutaj ładowanie indukcyjne 15W. Także jak widzicie w tym przenośnym, kompaktowym urządzeniu, które ja stosuję głównie w garażu, ale na pewno będę stosował wyjeżdżając gdzieś tam samochodem pod namiot, czy tak jak widzicie w miejscach takich jak tych, gdyby nie tak naprawdę ten powerbank, nie grzebałbym, nie byłbym w stanie. Szybko się robi już ciemno i jakakolwiek robota byłaby po prostu niemożliwa. Co w nim jeszcze jest fajnego? Wszystkie informacje oraz stopień jego naładowania macie na bardzo czytelnym wyświetlaczu. Stopień naładowania, stopień konsumpcji oraz stopień ładowania tego urządzenia. Bo to jest jeszcze wyjątkowe w tym małym pudełeczku, to, że nie tylko naładujemy je do pełna, używając standardowo kabla i podłączając je sobie na noc, na przykład w domu. Dodam jeszcze, że ma tylko szybkie ładowanie. To jest też dosyć istotne. Natomiast również dzięki złączom, które widzicie tutaj na bocznej obudowie, możemy podłączyć coś, co Wy pewnie za moment będziecie widzieć na ekranie, natomiast ja nie mam teraz tutaj tego, bo jest ciemno. Są to panele słoneczne. Jest to dokładnie w tym zestawie mieścił się, czy znajdował się panel 100W, dzięki czemu w dosyć szybki sposób jesteśmy w terenie w stanie podładować, naładować sobie to urządzenie. W zestawie była kiedyś jeszcze torba, tej torby nie ma, a szkoda, bo była ona bardzo fajna i na pewno bym się w nią zaopatrzył, żeby bezpiecznie gdzieś tam przenosić to cacko, czy tam przewozić. Natomiast czy ja chcę czegoś więcej? No na chwilę obecną moje koszmary z grzebaniem przy moim DL-u 650 tylko i wyłącznie podczas dnia minęły. Coraz szybciej jest ciemno. Mamy za chwilę zimę. To był dla mnie bardzo duży problem, który na szczęście firma Allpowers dostrzegła oraz chciała, żebym to urządzenie przedstawił również je Wam. Żeby nie było tak kolorowo, o ile nie mam się do czego doczepić w tym powerbanku, użytkuję go jakby nie było dosyć intensywnie od jakiegoś 1,5 miesiąca, także trochę z nim już czasu spędziłem. Natomiast co jest bardzo ważne, to i dla mnie jest minusem, to, że podłączając je do panela solarnego, ja
będziecie widzieć przybitki. Natomiast ten panel słoneczny jest stawiany na takich dwóch nóżkach. Ma bardzo słaby zakres regulacji, co ja zauważyłem, eksperymentując z nim na balkonie, bo tylko na to na chwilę obecną sobie pozwoliłem. To przede wszystkim to, że musi on złapać bardzo dobry kąt pochyłu w stosunku do tego, gdzie znajduje się słońce. Jeżeli wy go bardzo dokładnie ustawicie, wówczas no ja osiągnąłem ładowanie na poziomie 35 W. Przypominam, no zaczął się listopad, ale te testy były w okolicach tam 15 października mniej więcej i 35 W w październiku, da się z tym żyć. Natomiast jak tylko panel, że tak powiem, zmienił minimalnie kąt, wówczas to ładowanie było dużo mniejsze. Nie mam pojęcia, nie znam się na panelach słonecznych, nie wiem, czy tak również działają pozostałe. Natomiast jest to tam dla mnie jakiś drobny mankament. Całość jest, tu macie pudełeczko, tak, czyli R600. Są różne wielkości, wszystko w zależności od tego, jaka jest pojemność baterii w środku. Są, z tego co się orientuję, nawet 2500 watów, czy 3500. Zapraszam Was na stronę, link będziecie mieli w opisie. Natomiast no, można już się zaopatrzyć w całkiem niezłą, malutką elektrownię, swoją własną. Panele są składane w sposób bardzo przemyślany. Tylko ta podstawka mnie tak trochę nurtuje oraz to, że w zestawie mamy dołączony no, stosunkowo krótki kabel. On ma tam w okolicach chyba 2 metrów, 3 metrów maksymalnie. I już wiem, że jeżeli w lecie będę chciał ładować sobie mój R600, będę musiał zastosować jakieś przedłużki i takie sobie zamierzam też zrobić. Nie jest to jakiś tam problem, ale no szkoda, że na stronie producenta nie widziałem jakichś takich gotowych elementów. No i tu musicie mieć kogoś, kto ma coś wspólnego z elektryką i Wam pomoże, albo jesteście w tym całkiem dobrzy i zrobicie sobie coś takiego sami. Znajomy, który również korzysta z R600, już sobie tego typu przedłużacz zrobił. No i korzysta z tego urządzenia. Dodatkowo dodam, że korzysta z niego dużo dłużej niż ja, bo miał je pierwszy. Natomiast tu widzicie, no naprawdę szopa, stara szopa. Tu mamy gniazdo zapalniczki, 2 gniazda 230. Mamy tutaj z boku wejścia, o których Wam mówiłem, a w zasadzie wyjścia szybkiego ładowania. Mamy latarkę z trybem SOS i 2 stopniami świecenia. Mamy bardzo jasny wyświetlacz oraz wyjście bezprzewodowego ładowania 15 W. Ale to, co dla mnie najważniejsze, to jest wspomniana wcześniej funkcjonalność. To, że możecie je wsadzić do bagażnika swojego samochodu. Tu przydałaby się ta torba, której już niestety Alpowers nie ma w ofercie i możecie je wykorzystać czy na kampingu, czy tak jak ja wspomniałem, w moim garażu, w którym wcześniej nie miałem elektryczności, nie ma możliwości pociągnięcia tam kabla, więc w moim przypadku jest to prawdziwy game changer, który sprawia, że nawet po zachodzie słońca jestem w stanie sobie bez problemu tutaj coś podłubać, pogrzebać przy moim motocyklu. Do Alpower R600 podpiąłem 2 lampy LEDowe z AliExpress, które wiszą sobie na suficie i kosztowały mnie jakieś 40 zł. Natomiast Wy zwróćcie raz jeszcze uwagę na jakość wykonania tego urządzenia i to, czego nie mówiłem wcześniej, ono w piku jest w stanie pracować z urządzeniem, które potrzebuje 1200 W. Także jakaś szlifierka jak najbardziej tu pójdzie. Tu jeszcze pokazuję Wam, jak zapakowany jest panel. Jest on zapakowany w bardzo taką estetyczną teczkę, gdzie z jednej strony macie kieszeń na okablowanie, wszystkie przejściówki i tu jest wspomniany wcześniej ten dosyć krótki kabel zasilający naszego powerbanka z panelu słonecznego. Natomiast z podstawki, jak widzicie, tak prezentuje się panel po rozstawieniu. Całkiem. Tak jak wspominałem, nie znam się na panelach, ale ten robi wrażenie. Tu są wspomniane nóżki.
nóżki, które są przymocowane na takich paskach, żeby Wam się to w jakiś tam sposób nie rozjechało. Ciężko jest ustawić je pod właściwym kątem. Pod kątem takim, żebyście mogli dobrze łapać promienie słoneczne. Całość, panel zapakowany jest w taką bardzo estetyczną teczkę, która ma również rękojeść i z drugiej strony jakieś elementy takie w postaci haczyków, dzięki czemu możecie na przykład powiesić go na bramie garażowej. Wracając jeszcze do jednostki centralnej, ma ona wzmocnioną żywotność, jeśli chodzi o ładowanie, także bez problemu będziecie w stanie ją wielokrotnie ładować. Dajcie znać w komentarzu, jak podobają Wam się tego typu urządzenia i być może gdzie Wy byście je zastosowali u siebie.